Jest 2 sierpień. Witam ze wstrętnego stanowiska arbuzowego numer 4. Nie wytrzymałam i przyjechałam. Przyjechałam nagrać te arbuzy. Powiedziałam sobie 30 lipca, że nie chcę znać tej miejscówki, że te arbuzy tak się zachowują niefajnie, źle, że nie chcę ich znać. No ale jednak wiecie, ciekawość zżera. Miałam nadzieję, że coś się poprawiło, ale co? Nic się nie poprawiło, bo susza, a wody brak. Są piękne wizerunki, ale brak potencjału, brak szans na wzrost. Tu mamy przepiękny wizerunek, proszę. I co z tego, jak on nie urośnie? Także spójrzcie, zanim przedstawię odmiany, spójrzcie, jak to wygląda. I tą część zaprezentowałam. Epizodycznie którejś odmiany nie pokazałam, no bo zdarza się ominąć, no nie. Ale tak wygląda to stanowisko. Czyli przechodzimy teraz do tej części. No i jeszcze tu pod budynkiem nieliczne sztuki rosną, malutkie. Na uprawę arbuzów w przyszłym roku wezmę poprawkę. Nastąpią zmiany na pewno. Będzie czas w zimę, by przemyśleć. Ale na pewno nie będzie już tak. Będę chciała częściowo z tej agrotkaniny wyjść. No dobra, nieważne. Zaczynamy. To jest onentek siarkowy. Odmiana Triumf. Taki koślawiec. Mam arbuzy już podpisane, wiecie, więc szybko pójdzie to nagranie. Nie muszę się zatrzymywać. Widzicie na afiszkach daty, kiedy zawiązały się owoce. Widzicie Państwo wygląd. Tak sytuacja się przedstawia. Ten pęk był przepyszny, tej wielkości. Dosłownie dojrzały, pestki dojrzałe, przepyszny, żółty miąższ. Cielnolistny, 10 czerwiec. Aha, właśnie, czytam i już zrozumiałam. Słuchajcie, tu jest nazwa cielnolistnej. Nie ma mowy o tym, żeby się pomyliłam, podpisując tutaj, wędrując, prawda, po pędzie do początku sadzonki lub wysiewając. W opakowaniu znalazło się nasionko, które spowodowało, że tak wygląda arbuz. Ma ciemną skórę. A odmiana cielnolistnej powinna wyglądać zupełnie inaczej. Proszę, powinna mieć taką skórę. No widać co? Nie powieliło cech? Czy sprzedawca pomylił się? Fabrycznie było zapakowane nasionko. To znaczy nasiona. No brzydkie te pędy. Lecimy dalej. A jeszcze wiecie co? To stanowisko to było takie śliczne sadzonki. A tu robi się najgorsze. Białe rozy. Biała rosa. Za to najlepszym stanowiskiem jest moje pierwszy raz, które powstało, numer 1. Izumrud. Tu niby Monenstars, dlatego że to miał być Monenstars 2 lata temu, lecz okaz był podłużny, ciemnozielony, bez kropek. Ja zebrałam nasiona i tak rok temu wysiałam i w tym roku. Romanza.
różowy szampan. Wielkość widać przy mojej dłoni. Tu jest większy jakiś. Bolszaja pekińska radość. Wielka pekińska radość. 27 czerwiec. Zawiązał się, ładnie brzmi. Romanza kolejna. 13 lipiec zawiązany arbuz. A tu Crimson Sweet. 27 czerwiec. To co? Teraz polecimy w tamtą stronę. Rafinad z zebranych nasion przeze mnie w 2022. To był przepyszny arbuz. Nie pamiętam, czy na opakowaniu ma F1 napisane. W każdym razie wygląda jak trzeba. Poza tym, że jest zdeformowany deczko. A tu Monen Stars Red z moich nasion z donicy. 3 wrzesień 2022. Ma przepiękny księżyc. Tu niby Monen Stars Yellow miał być, ale odrywamy. A tu 1A Sugar Eloy, ale okrągły. Bo mam arbuza o tej nazwie, lecz wygląda inaczej. Jest podłużny, zielony i ma żółty miąższ. Tu Asterix, niestety, taki maleńki. Dobrze, że zostały mi ze 2 czy 3 nasiona na przyszły sezon. Odmiana nie do zdobycia. Praktycznie. Tu Sugar Eloy. Kolejny. Okrągły. No niewiele tych arbuzów już zostało. Solen Cedar. A inaczej Podarek Słońca, inaczej Gift of the Sun po angielsku. 10 lipiec zawiązany. Tu mamy teraz, proszę bardzo, Cajo Marco, to miał być Cajo. Widziałeś? Jakie kwiatki. Z 2021. Albo miałeś arbuziaczka wtedy o takim wyglądzie i nasionko wpadło ci, albo nie powiela cech, bo Cajo taki jest właśnie, mam podejrzenia, że nie powiela cech. Albo nie zawsze. A to jest z zebranych nasion z arbuza bezpestkowego, którego kupiłam gdzieś tam. I tu żółciutki Solen Cedar. 11 lipiec zawiązał się. Tu jakiś maluszek. I tutaj rosła malwa. Przekwitła malwa, zawiązała nasiona.
A w centralne miejsce władował się arbuz o nazwie Sacharnie Usta. Bardzo dobry, słodki. 1 lipiec zawiązany. Aksamitki. Aha. Co to było? Kachomark. Widziałeś? Diabelstwo. A tu proszę, Grizzly też się nie popisał. Tam z mojego zbioru. O malinowym kolorze miąższu. Takim mocno malinowym. Przepyszna odmiana F1. No widać, tak jak wygląda. Szok. 12 lipca zawiązał się. Teraz dalej, tu. Pierkantę do kwadratowego, by wyhodować kwadratowego arbuza. Oczywiście wkładając do formy. To jest taka odmiana, która ma taki wzrost osiągnąć owocu, który by pasował do formy. Ale to takie niemiarodajne, to co piszą, bo formy są w różnych rozmiarach. A arbuzy, jak widać, różne tempo wzrostu. 5 lipiec zawiązał się. Tu już większy. Faworyt. Dwudziesty 2 czerwiec zawiązał się. I został nam ten niewielki kawałeczek, gdzie jest w zasadzie pusto. Dwudziesty 2 lipiec, cielnolistny i nie rośnie. Bele banan. 28 czerwiec. Cynia marylandzka. Charleston Grey. 27 czerwiec. Ten, który był miękki, stwardniał. Ma takie ciemne. No właśnie, tam kolejny z mojego zbioru. 9 lipiec. Yellow nakrapiany mark. 30 czerwiec. A tu... Aha, to jest po prostu Monen Stars, ale miał nazwę oranżowej Korol. To już pokazywałam. Yellow nakrapiany mark. No, wiecie, gdyby się sugerować tymi zaschniętymi, sądzę, że jest niedojrzały. Nie ma 30 dni nawet. Pędy zielone, liście zielone, a tu wąs uschnięty. Ciekawe. Złotowolicy. Ta sama sytuacja, tylko że zawiązany wcześniej. No temu to 40 dni minimum. 45 powinien być już. Laplandia, no niestety. Nadzieję pokładałam, ale... Radies ze zbioru 2022. Danubiana, 29 czerwiec. To wszystko takie miękkawe troszkę dosyć. No i co? Tu zostało nam to.
być może, że jeszcze tego pokażę. Swietły szerbet, 4 białe nasiona. No tak, takie miękkawe. Radies ze zbioru 2022. A tu piękniś. Piękniś. Nadpięknisie. Miodowy gigant. A taki był duży rok temu. Też na tym stanowisku. A no tak to jest. A tu ten, na którego bardzo czekam. Mam go jeszcze na stanowisku numer 1. Podobny do Charleston Greya. A nazywa się Barbados. 7 lipca zawiązany. No ten tam musi dojrzeć. Czyli mamy podobne, kilka mamy odmian. Jest miodowy gigant, tak jak tu Barbados, jest Charleston Grey. Tu. No i jest jeszcze przecież Alibaba. Tu jest jeszcze Charleston Grey. Ale tu jest już Alibaba. Ale Alibaba psuje się. Tu jest kolejny Alibaba. Mniejszy. No szok, po prostu szok. Szok. Dobrze, kończmy nagrywać. Dobra, tam był Barbados, teraz tu Oranżowy Korol. Numer 24, czyli żółty Morning Stars. To było Charleston Grey maleńki. No zobaczcie, tu zawiązał się 18 lipca Radies z 2021. Galaktyka. Czarownik. Ten to zaczarował chyba wszystkie tu sadzonki. Ale przyznać mu trzeba, że ma listki piękne. Takie drobne. Czarownik. Nie wiem, czy go warto sadzić. W tej chwili mogę powiedzieć to o wszystkich odmianach. Taki rok. No ja wiem, ale złość siedzi w człowieku. Dobra, poczekajcie szybciutko. Kratos. No. A tu swietły szerbet mix. 4 białe nasionka. Tam już wszystko wcześniej przedstawiłam z 20 lipca. I idziemy na obrzeża. Na piachu rosnąca. Tu nic nie podłożyłam. Hersoński. Odrywamy. Tu był Morning Stars. Tu jest jakiś, nie wiem już jaki teraz. Tu mamy hersoński kolejny. Tu również hersoński. A ten to Sentinel, Litwa. Sentinel. Tyle ma księżycy. Haha, Marko, zobacz. Podpis brzmi 100B. KHO Mark 2021.
O kurka, ale miks. A tu Sentinel. Dobra, lecimy dalej. A tu właśnie złotowolicy, które wysiałam. Nasiona zebrałam w 2021 roku. Powstało mi i w tym roku pierwszy raz siałam te nasiona do pudełka po lodach. 7 sadzonek, które mają liście w kropki. Czyli Monenstar zapylił. I tu są owoce od sadzonek z kropkami. Taki. Zawiązał się 15 lipiec, a jest 2 sierpień. Kolejne. Mamy liście złote, piękne, ale mają kropki, czyli liście są jak ma złotowolicy, do tego dochodzą kropeczki. Tak wygląda. A zawiązał się też 15 lipiec. Teraz to cudo. Ten to w ogóle bardzo żałuję, że nie urósł. I nie urośnie pewnie. Sadzonka z liśćmi takimi. 20 lipiec zawiązany owoc. Jakie ma barwy? Tu jest totalna mieszanina. A teraz sadzonki bez kropek na liściach. Jak owoce. Owoce zielone, kompletnie nie mają żółtej barwy na skórze. Pęka. Zawiązane 14 lipiec. Kolejny 15 lipiec zawiązany. Zero żółtego. Czyli tak bardzo nie powielają cech arbuzy zebrane z odmian z oznaczeniem F1. Bo złotowolicy jest F1. Tu bez kropek kolejne. 18 lipiec zawiązany. No, widać co tu się dzieje. Jeszcze skórkę z tej. Dobra, zrywamy. Tego też zrywamy. Co za sens. Dobra. Te pokazałam, tak, tu pokazałam Alibaba. No niestety w tym roku nie mam szans uzyskać tą odmianę. Alibaba, Charleston Grey z Francji od sprzedawcy. To jest Carolina Cross, ale to już pokazywałam. 20 lipca. Zobaczcie jak wtedy wyglądała, a jak wygląda 12 dni później. O, proszę. Długi ten film, ale cóż, trudno. Tak to wychodzi już. Złotowolicy, 23 czerwiec, zawiązany. Czyli z tego odcinka nastąpiła dzisiejsza prezentacja arbuzów Galaktyka. Tu wyszła na zewnątrz. Cynia. Amarantus, czyli szarłat. Aksamitka. Cynia. Kolejna.
O, tak właśnie z tą wodą jest wielki problem, bo tu mama musi mieć wodę na to, na co jej jest najbardziej potrzebne, najważniejsze. A reszta to cóż, jest jak jest. Oszczędzać trzeba. Wyjątkowo nie sprzyja ten sezon u mnie arbuzom. Tak wyjątkowo, że szok. Szarłaty w miarę odporne na te temperatury. Ich nikt tu w ogóle nie podlewa. Karolina Cross, Dynda, Dua Ruodwang, w hamaczku coś tam rośnie, ale wolno. O, ten leży, ten wisi. Złotowolicy, takie też nie rośnie. Charleston Grey, Pluto, szok. Szok, szok, szok po prostu. O, znowu nie mogę wyhodować farao. I tu w miechunce schowany jest start. Z dyni beznasiennej Junona 0. Takim pięknym, niosącym nadzieję widokiem kończę film i pozdrawiam. Zapraszam na inne filmy, bo już zacznę rozkrajanie arbuzów. A jakie będą w środku, zobaczymy. Do widzenia.